W poprzednim odcinku skończyłem ostatnią ścianę pod prysznicem, wszystko zostało zafugowane i poprawione tam, gdzie trzeba. Udało się też zamknąć sufit i zamontować naszą wymarzoną, nietypową szafkę pod umywalkę. Zapraszam na kolejny odcinek. Resztki dachu zerwane z pergoli i zastępuję je kolejnymi rzeczami, które nabyłem na promocji, czyli takie bambusowe maty, które są znacznie cięższe. Tym razem przyczepię je też trochę w inny sposób, także zobaczymy. Idę rozwijać te maty i kłaść na dach. I w tym odcinku kontynuujemy łazienkę, dlatego że w poprzednim odcinku niestety nie udało się zrobić sufitu ze względu na wyciek. Teraz już nie będzie deszczu, być może jeden dzień się deszczowy trafi, więc mogę spokojnie zrobić sufit w łazience i zamknąć ten temat. Jak widzicie, zrobiłem kilka dziurek, żeby to, co tam namokło, wyschło. Teraz już jest sytuacja opanowana. Temperatura na dworze to 30 stopni, więc no, wyschnie bez problemu. I przy okazji użytkowania łazienki w tym stanie odkryliśmy jedną rzecz i zaraz Wam to pokażę. Trochę wstyd, ale no niestety, jak człowiek jest zajęty tysiącami rzeczy, mimo tak się dzieje. W planach miałem dwie lampy, tu i tu, żeby zwisały, ale później okazało się, że jednak jest tu za mało przestrzeni na te dwie lampy. Jak to planowałem, to przerabiałem elektrykę. Jak przerabiałem elektrykę, to już żeby to przetestować i sprawdzić, czy w ogóle działa, włożyłem tam dwie żarówki. I jak montowałem to oświetlenie, to jedną żarówkę wyciągnąłem, a druga została w suficie.
A jak się skapnąłem, że została w suficie? Ano tak, że zaraz Wam pokażę. Tylko włączymy sobie to światło. Idziemy sobie do korytarza. Tutaj mam obraz na starych drzwiach drewnianych i to jest moja twarz. Idziemy dalej i zobaczcie. Wyszedłem sobie w nocy, jak było włączone światło w łazience i patrzę na sufit w korytarzu, a tu jakaś łuna światła. I myślę sobie, no ale jak to? Przecież to jest niemożliwe. Przecież sufit w łazience jest zamknięty. Dziura tam w łazience nie jest na przestrzał, więc o co chodzi? No i zobaczcie, o co chodzi. To jest fragment podwieszonego sufitu, a tam jest żarówka. Czajcie to? Uwięziłem żarówkę w suficie podwieszanym i teraz to oznacza, że muszę zrobić dziurę w suficie, wydostać tę żarówkę, zabezpieczyć kable i zamknąć sufit z powrotem i dopiero położyć tynk. Także tak, zdecydowałem się na tynk ze względu na to, że sufit jest strasznie nierówny i przy tym tynku nie będzie tego widać. Ja bardzo Wam polecam ten tynk ze względu na jego właściwości, to już mówiłem, tutaj w Hiszpanii on się sprawdza idealnie, dlatego że moim zdaniem Hiszpanie robią trochę błąd, robiąc taki cokół na zewnątrz i wewnątrz czasami też z cementu i kamieni lub płytek. I to powoduje, że przy tej wilgoci te ściany nie mają jak oddychać i z czasem wychodzi ogromna wilgoć przez fugi albo po prostu odpada część ściany, a tutaj przy tak wysokiej wilgoci, przy takich temperaturach jakie tu panują, musi być odprowadzenie tej wilgoci. Rekomenduję Wam, jak będziecie robić remont domu w Hiszpanii, tynk wapienny. Tynk wapienny oddycha, odprowadza wilgoć i ściany świetnie się trzymają. Ja wilgoci nie mam. Tak samo jakbyście chcieli na przykład ocieplać dom, to też zwykły styropian może nie zdać egzaminu tutaj. Z tego co się naczytałem z różnych źródeł, to najlepszym rozwiązaniem w Hiszpanii jest ocieplenie korkiem. Ale jeśli macie inne doświadczenie, uważacie inaczej, być może się mylę, to jest tylko moja obserwacja, bo widzę, że wszędzie tam, gdzie są płytki, one po prostu odpadają i te ściany pod tymi płytkami później są zeżarte przez tą wilgoć, ten cement się po prostu sypie. Dawajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Nagadałem się, teraz muszę wyciągnąć tą żarówkę. Żeby to zrobić, to muszę wyłączyć prąd. A nie wyłączę prądu, bo jeszcze 20 minut zostało prania, więc poczekam te 20 minut i widzimy się za chwilę. No dobra, to wyciągamy tą żarówkę. Jap, jap, jap. Naprawdę?
To tam, na końcu. Gdzie to jest? Au! Chyba włożę telefon i zobaczę. Jest. Gdzie ona jest? Tam? Czy tu? No z której strony świecisz? Tu? Tu. Tu jest. Ta żarówka. Okej. Tada! Nieźle, co? Nastała ciemność, ale to dlatego, że wyłączyłem światło, żeby obciąć kabel i zabezpieczyć go termokurczką, która sprawi, że będzie wodoodporny w razie czego, w razie wilgoci. Ok, odleciało. Termokurczka. Niestety sobie bardzo nakurzę, ale muszę czymś wyciąć prostokąt. Będzie mi łatwiej dorobić część brakującą niż takie właśnie wygibasy. Natomiast no, zrobiłbym to multitoolem, ale pożyczyłem multitool sąsiadowi. A zatem, drodzy Państwo, jak załatać taką dziurę? Biorę sobie profil aluminiowy lub deseczkę, bo to nie ma znaczenia. W związku z tym, że po krawędzi idzie profil, będę musiał profil 1 czy 2 nawet poprzecznie zainstalować. Bierzemy trochę dłuższy, nie bójmy się, może być znacznie dłuższy niż nasze dziursko. W ten sposób. Jedna będzie tu, druga będzie tu. I teraz mierzymy sobie jaki kawałek potrzebujemy i przekręcamy normalnie wkrętami. Gimnastyka. Siatka. Ok. I na to tyk. Magia kina. Rozrobiony tynk. Teraz nareszcie sufit doczekał się nowej odsłony. Także jedziemy. Strasznie się ciepło zrobiło, ale to dobrze, bo będzie szybciej schło. Także jazda. Jestem szczęśliwy, bo zostało tylko gąbkowanie tej części, o tutaj nad prysznicem, i będzie koniec z sufitem i będzie można powiedzieć, że łazienka została skończona na 100%. No, paru pierdół brakuje, ale to są, wiecie, dodatki.